Nowe taktyki Rosji. Masowe ataki na froncie. Rosyjskie siły zbrojne wprowadziły nową strategię ofensywną, polegającą na przeprowadzaniu dużych, skoordynowanych ataków z udziałem setek żołnierzy i dziesiątek pojazdów opancerzonych. Jeden z takich ataków, obejmujący 320 żołnierzy i 40 pojazdów, miał miejsce w obwodzie zaporowskim i został odparty przez ukraińskie siły, które zadały Rosjanom znaczne straty. Podobne działania zaobserwowano w rejonie Pokrowska. Według ukraińskich źródeł zmiana ta może być odpowiedzią na ograniczenia wcześniejszych taktyk oraz wyzwania stawiane przez nowoczesne systemy dronów, które zwiększają podatność tradycyjnych manewrów pancernych na ataki. Ta nowa faza działań wojennych wskazuje na eskalację konfliktu ponad 3 lata od jego rozpoczęcia. Rozmowy pokojowe oraz umowa mineralna z USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach z USA dotyczących umowy o minerałach. Nowe projekty umowy nie uwzględniają wcześniejszej pomocy wojskowej jako długu, chociaż przyszłe wsparcie może wymagać płatności z góry. Stany Zjednoczone dążą do uzyskania znacznego udziału w ukraińskich zasobach minerałów strategicznych. Zełenski skrytykował specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa za rzekome powielanie rosyjskich narracji. Równolegle prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z przedstawicielami USA i Rosji, aby omówić potencjalne rozwiązania konfliktu. Eskalacja działań wojennych i ataki na infrastrukturę cywilną. Rosja zmniejszyła liczbę ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, koncentrując się zamiast tego na celach cywilnych. Pomimo zawartego miesiąc temu porozumienia o 30-dniowym moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną, obie strony oskarżają się nawzajem o jego naruszenie. Prezydent Zełenski podkreślił, że całkowita liczba rosyjskich ataków rakietowych i dronowych nie uległa zmianie, co wskazuje na strategiczne przekierowanie celów. Konflikt trwa ponad 2 lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji przez Rosję w lutym 2022 roku, z Rosją okupującą obecnie prawie 20% terytorium Ukrainy. Wnioski i perspektywy. Obecna sytuacja na Ukrainie wskazuje na eskalację działań wojennych ze strony Rosji oraz skomplikowane negocjacje dyplomatyczne z udziałem USA i krajów europejskich. Nowe taktyki ofensywne Rosji oraz ataki na infrastrukturę cywilną pogłębiają kryzys humanitarny. Równocześnie rozmowy dotyczące umowy mineralnej między Ukrainą a USA mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości gospodarczej i bezpieczeństwa Ukrainy. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od skuteczności działań dyplomatycznych oraz zdolności Ukrainy do obrony swojego terytorium. Kryzys humanitarny. Gaza jako masowy grób. Organizacja Lekarze Bez Granic określiła obecną sytuację w strefie Gazy jako masowy grób, podkreślając dramatyczne pogorszenie warunków życia mieszkańców. Blokada paliwowa i brak dostaw podstawowych środków medycznych doprowadziły do załamania systemu opieki zdrowotnej. Większość z 2 milionów mieszkańców Gazy polega obecnie na kuchniach charytatywnych, które oferują jedynie podstawowe posiłki takie jak ryż czy makaron. Organizacje humanitarne alarmują o rosnącym poziomie niedożywienia wśród dzieci oraz o dramatycznym spadku liczby funkcjonujących placówek medycznych. Izrael utrzymuje blokadę jako środek nacisku na Hamas. Jednak społeczność międzynarodowa postrzega te działania jako karę zbiorową wobec ludności cywilnej. Ataki na pracowników humanitarnych, kontrowersje i potępienie. W marcu bieżącego roku izraelskie siły zbrojne przeprowadziły atak na konwój humanitarny w Rafah, w wyniku którego zginęło 15 pracowników organizacji pomocowych, w tym członkowie Czerwonego Półksiężyca i pracownicy ONZ. Sekcja zwłok wykazała, że ofiary zginęły głównie od strzałów w głowę i tors, co sugeruje egzekucję. Izrael początkowo twierdził, że pojazdy były wykorzystywane przez bojowników Hamasu, jednak dowody wideo i relacje świadków podważyły tę wersję wydarzeń. Społeczność międzynarodowa, w tym ONZ, potępiła atak jako potencjalną zbrodnię wojenną i wezwała do przeprowadzenia niezależnego śledztwa. Perspektywy na przyszłość. Impas i wyzwania. Obecna sytuacja w strefie Gazy charakteryzuje się impasem w negocjacjach pokojowych oraz pogłębiającym się kryzysem humanitarnym. Izrael utrzymuje twarde stanowisko, domagając się rozbrojenia Hamasu i zwolnienia zakładników jako warunku wstępnego do zawarcia porozumienia. Hamas z kolei żąda pełnego wycofania się Izraela z Gazy oraz zniesienia blokady. Brak porozumienia i kontynuacja działań wojennych prowadzą do dalszego cierpienia ludności cywilnej i destabilizacji regionu. Społeczność międzynarodowa
Apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni i umożliwienie dostępu pomocy humanitarnej. Jednak perspektywy na osiągnięcie trwałego pokoju pozostają niepewne. Pozostałe wiadomości. Sudan. Brak postępów na londyńskim szczycie. Szczyt bez przełomu. W Londynie odbył się szczyt z udziałem 17 krajów UE i Unii Afrykańskiej, mający na celu rozwiązanie kryzysu humanitarnego i politycznego w Sudanie. Pomimo nowych deklaracji pomocy i apeli o jedność, brak obecności walczących frakcji i brak wspólnego komunikatu podkreśliły ograniczenia konferencji. Kryzys humanitarny. Ponad 25 milionów Sudańczyków zmaga się z ostrym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Miliony zostały przesiedlone, a podstawowe usługi są na skraju załamania. Na koniec Xinjiang. Apel o wycofanie się sieci hotelowych. Raport o nadużyciach. Organizacja Uyghur Human Rights Project wezwała międzynarodowe sieci hotelowe do zaprzestania działalności w Xinjiangu, argumentując, że ich obecność może legitymizować nadużycia praw człowieka. Raport wskazuje na 115 aktywnych i 74 planowane hotele w regionie, niektóre powiązane z przymusową pracą lub zatrudniają pracowników za symboliczne wynagrodzenie.